Siema, z tej strony Wojciech Ficek, a to kolejny odcinek Devoila. Dzisiaj zrobimy unboxing usługi VMware Cloud Disaster Recovery. Zatem do dzieła. Przygotowując ten odcinek, zacząłem od googlowania. Co to w ogóle jest ta usługa VMware Cloud Disaster Recovery? Jako pierwszy rekord w Google pojawił się link kierujący do strony VMware'a, opisujący usługę VMware Cloud Disaster Recovery. Przeorałem tą stronę w lewo, w prawo. Tak naprawdę, jak to w dzisiejszych czasach, wszystkie rozwiązania jest to rozwiązanie elastyczne, optymalizuje koszty, chroni przed ransomwarem i tak dalej, i tak dalej. Generalnie dużo marketingu i sprzedaży, ale tak naprawdę interesujące mnie informacje odnośnie tego, gdzie replikowane są moje dane i gdzie będą otworzone w momencie awarii, na tej stronie nie znalazłem. Jedyna wzmianka, która dała mi jakiś punkt zaczepienia, była informacja o tym, że koszty usługi Disaster Recovery nie zawierają kosztów usługi VMC. Zatem poszedłem w tą stronę. Czytając opis usługi VMware Cloud on AWS, potocznie zwany VMC, można doczytać się takiej informacji, że usługa VMware Cloud on AWS ma szereg usług tak zwanych add-onów, które można dokupić. I między innymi jednym z nich jest VMware Cloud Disaster Recovery. Zatem, łącząc te kropki, możemy podsumować, że usługa VMware Cloud Disaster Recovery nie jest usługą standalone i występuje jako usługa dodatkowa do usługi VMC, czyli VMware on AWS. Dobra, jak teraz mamy już pewien obraz, jak to wygląda, przejdźmy do rozborowania usługi VMware Cloud Disaster Recovery. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś jest zaznajomiony z usługami czy z rozwiązaniami Disaster Recovery, w tej usłudze VMware nie wymyślił nic nowego. To nie jest żadna technologia kosmiczna. Generalnie mamy site produkcyjny, który replikowany jest z odpowiednią częstotliwością do jakiegoś bezpiecznego, na jakiś bezpieczny storage, a następnie w momencie awarii uruchamiany jest zapasowy data center, w którym odzyskiwane są systemy. W momencie, kiedy site produkcyjny po awarii zostanie naprawiony, utworzony nowy, jakkolwiek, wtedy można wykonać tak zwany failback, czyli wrócić z usługami do pierwotnego produkcyjnego site'u. Nic nowego, nic odkrywczego. Co zauważam przez ostatnie lata rozwoju usług chmurowych, usług managed i tak dalej, że tak naprawdę ostatnimi czasy problemem nie stanowią dla nas, czy wyzwaniem nie stanowią rozwiązania technologiczne, a bardziej zrozumienie przez świat technologiczno-biznesowy tak naprawdę, co my w tych usługach kupujemy, za co my tak naprawdę płacimy. Dlatego proponuję, żebyśmy podzielili sobie tą usługę na 3 elementy. Element numer 1, czyli tak naprawdę do kogo będzie dedykowana ta usługa, dla kogo będzie dedykowana ta usługa. Element drugi, czyli część replikacyjna i element trzeci związany z failover. A zatem jedźmy dalej. Jeśli chodzi o klientów, dla kogo dedykowana jest ta usługa? W pierwszej kolejności są to klienci VMware'owi, którzy posiadają swoje środowisko on-premowe oparte o stos technologiczny albo vSphere'a z vCenter, albo cały stos VCF-a, czyli vCloud Foundation. To są potencjalni klienci, którzy powinni być zainteresowani albo dla których dedykowana jest ta usługa. W drugiej kolejności są to klienci, którzy posiadają swoje subskrypcje w AWS-ie i mają uruchomione usługi VMware Cloud on AWS. Jak również są to klienci, którzy mają usługi VMware Engine na Google Cloudzie. Dla takich 3 typów klientów dedykowana jest ta usługa. Dobrze, przejdźmy do etapu drugiego, do elementu drugiego.
do replikacji. Jak wspomniałem wcześniej, ten element pozwala nam replikować nasze dane z odpowiednią częstotliwością na bezpieczny storage. I co usługa VMware Cloud Disaster Recovery, co w tym elemencie, za co płacimy? Płacimy po pierwsze za terabajty zreplikowanych danych oraz za ilość wirtualnych maszyn, które podlegają ochronie. Czyli jeżeli mamy 10 wirtualnych maszyn, płacimy za 10 licencji ochrony tych wirtualnych maszyn i sumarycznie za cały storage, który jest potrzebny na replikację tych danych. Jaki tutaj VMware oferuje nam model rozliczeniowy? Mamy model w 3 smakach. Po pierwsze, jest to model rozliczenia on demand w trybie godzinowym. Po drugie, jest to model subskrypcji rocznej, który pozwala ograniczyć koszty versus model on demand o jakieś 17%. I model subskrypcyjny subskrypcji 3-letniej i tutaj ponad 20% kosztów jesteśmy w stanie ograniczyć versus model rozliczeniowy on demand. Ok, czyli to już mamy wyjaśnione. Idźmy dalej. Punkt 3, czyli obszar failover. Tutaj cena usługi jest identyczna jak cena za usługę VMC. Jeżeli ktoś jest z tym zaznajomiony, to tak naprawdę ma prostą drogę. Jeżeli nie, to poświęćmy chwilę, żeby to rozjaśnić. Mamy kilka wariantów deploymentu VMC. W pierwszej kolejności model najtańszy, czyli model on demand. Jak to sobie wyobrazić? Replikujemy dane z naszego sajtu produkcyjnego do cloudowego storage'a. W momencie wystąpienia awarii dopiero uruchamiamy, deployujemy nowe środowisko VMC. Z dokumentacji VMware'a wynika, że taki deployment powinien trwać około 2 godziny. Ok, deployment 2 godziny, konfiguracja, jeszcze trochę. Realnie rzecz biorąc, myślę, że po 4 godzinach jesteśmy gotowi na to, żeby móc odzyskiwać nasze systemy. Więc tutaj czas odzyskania systemów to jest około 4 godziny, więc mówimy tutaj o systemach niekrytycznych. Wariant deploymentu w wersji optymalnej zakłada, że podczas uruchomienia usługi Disaster Recovery, podczas pierwszej konfiguracji, replikacji, uruchamiamy również, deployujemy 2 hosty z nową infrastrukturą, które są dedykowane i czekają na tak zwaną sytuację krytyczną, czyli failover. Jaki to nam daje plusy? Po pierwsze, że środowisko już jest postawione, więc czas odzyskania systemów krytycznych jest skrócony do minimum, a z drugiej strony nie płacimy kosztów całego środowiska, które jest nam niezbędne do odzyskania wszystkich systemów, a w momencie, kiedy występuje awaria, uruchamiamy failover, następuje albo w sposób manualny, jeżeli sobie tak zażyczymy, albo w sposób automatyczny, auto scale up i kolejne hosty są dodawane do naszego pierwotnego pilota 2-hostowego klastra. Średnio w dokumentacji jest opisane, że około 15 minut per host trwa deployment nowego hosta i dodawanie go do istniejącego klastra. No i rozwiązanie na bogato, czyli najdroższe, jest to podczas pierwszej konfiguracji utworzenie środowiska Disaster Recovery, które będzie środowiskiem docelowym. Czyli tak naprawdę jest to środowisko, które kręci się na pusto, płacimy za zasoby i czekamy na awarię, żeby w momencie wystąpienia awarii móc jak najszybciej odzyskać wszystkie nasze systemy. Jeżeli ktoś posiada subskrypcję AWS-ową i uruchomioną usługę VMC,
I jest to jego dodatkowe środowisko, w którym działają jakieś produkcyjne czy testowe, jakkolwiek. Jest ono uruchomione w każdym razie. Może go wykorzystać. Jest to taka dodatkowa opcja. Może go wykorzystać jako środowisko zapasowe. Oczywiście w momencie wystąpienia awarii środowisko to jest przygotowane i odzyskiwanie systemów jest szybsze, ale jednocześnie uruchamiany jest również scale out, czyli dostawiane są dodatkowe hosty do tego klastra, tak aby zapewnić, że wszystkie systemy, które mają być odzyskane, zostaną odzyskane, a jednocześnie środowisko, które pierwotnie działało na tym klastrze, również będzie działać. Jaki tutaj mamy model rozliczeniowy? Podobnie jak w obszarze replikacji, mamy model w 3 smakach, czyli on-demand, jeżeli mówimy o wariancie najtańszym. W pozostałych wariantach mówimy o modelach rozliczeniowych subskrypcji rocznej i subskrypcji 3-letniej. Ok. Mam nadzieję, że po tym krótkim wyjaśnieniu jest jasne, za co płacimy w usłudze VMware Cloud Disaster Recovery. Przejdźmy teraz do prostego, powiedzmy sobie, proof of concept wycenienia takiej usługi, żeby zobaczyć, o jakim rzędzie wielkości mówimy. Pod filmem podlinkujemy to narzędzie, aby każdy mógł z Was sobie zweryfikować, jak w jego przypadku wyglądałyby koszty uruchomienia takiego disaster recovery dla swojego środowiska. Jest to bardzo proste narzędzie, pozwalające nam wycenić tak ad hoc, jaki jest rząd wielkości naszego środowiska, jeżeli zdecydujemy się uruchomić go jako usługę VMware Cloud Disaster Recovery i w porównaniu do uruchomienia czy postawienia takiego środowiska Disaster Recovery jako sajtu on-premowego. Dobra, więc tak, wypełnijmy dane, informacje o organizacji. No to będzie organizacja. Dobrze, następnie wpisujemy liczbę wirtualnych maszyn, które będą podlegać ochronie. Dajmy tutaj 100 wirtualnych maszyn. Średnia ilość storage'u na wirtualną maszynę 100 giga. Ilość wirtualnych maszyn chroniona przed ransomware 0. Typ subskrypcji. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy do wyboru on-demand, subskrypcję roczną i subskrypcję 3-letnią. Wybierzmy sobie on-demand. Disaster Recovery Site. Gdzie ma być ten Disaster Recovery Site? Jesteśmy w Europie, więc dajmy sobie najbliżej nas jest Frankfurt. Może to niech będzie Frankfurt. I o czym nie powiedziałem wcześniej, na koszt naszego rozwiązania Disaster Recovery również wpływa to, jaki typ hostów fizycznych wybierzemy sobie, na których ma być zdeployowane VMC. Podlinkujemy pod filmem również informacje do strony, gdzie jest rozpisane, czym te hosty się różnią. Ale generalnie rzecz biorąc, mogę Wam powiedzieć, że na dzień dzisiejszy hosty typu i3 od 1 lutego 2024 będą już end of sale, więc staną tylko 2 warianty. Wariant i3N jest to wariant, który optymalny dla przetwarzania dużej ilości danych i wariant i4 jest takim wariantem, bym powiedział, dla wszystkiego typu workloadów, więc dajmy sobie i4. Zatem podsumujmy. OK. I co otrzymujemy? Otrzymujemy szereg informacji na temat tego, jak została wyceniona nasza usługa. U góry mamy podsumowanie. 3-letni total cost of ownership. Jeżeli wybierzemy rozwiązanie on-premowe, zapłacimy prawie $1 000 000, $1 milion. A jeżeli wybierzemy wersję, rozwiązanie VMware Cloud Disaster Recovery, jesteśmy prawie o połowę tańsi. I w ten sposób możemy sobie przeanalizować oczywiście koszty pracy, koszty energii i tak dalej są przypuszczalnie wzięte ze standardów amerykańskich, więc jakby nie przywiązywałbym się do tego zbyt mocno.
do tego porównania między on-premem a usługą VMware Cloud Disaster Recovery. Oczywiście jako tam jakiś punkt zaczepienia możemy wziąć, ale chodzi o to, że w ten prosty sposób, wpisując kilka informacji, możemy sobie przeliczyć po prostu rząd wielkości chociażby, ile taka usługa dla nas, dla naszego środowiska mogłaby wynieść. Mamy już wiedzę, jak to wygląda, mamy informacje, za co płacimy, mamy informacje, rząd wielkości, tak, dla przykładowego środowiska, ile taka usługa by nas kosztowała versus amerykańskie podejście do środowiska on-premowego. No to teraz kwestia pytania najważniejszego, gdzie to kupić? Podlinkujemy tą stronę również pod filmem. vmcvmware.com. To jest strona, na której można znaleźć wszystkie dostępne serwisy, dostępne usługi, które VMware Cloud sprzedaje w modelu Software as a Service. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj do rozwiązania Disaster Recovery, mamy tylko jeden wariant. Możemy go sobie odpalić. I tutaj również jest bardzo ciekawy opis, szeroko opisana jest ta usługa, jak również można przejść do zakładki Hands-on Lab. Niestety, próbując dostać się tam, zauważyłem, że tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do Customer Connect, mogą skorzystać z Hands-on Labów i przetestować sobie tą usługę. Dobrze, więc tak naprawdę jak kupić tą usługę? Get started. Jeżeli mamy już jakąkolwiek usługę VMC uruchomioną, wystarczy się zalogować i dokupić. Jeżeli nie, musimy wybrać kontakt sale i zaczekać na kontakt ze strony handlowca. I to by było na tyle dzisiaj. Chciałem Wam pokrótce bardzo opowiedzieć na temat usługi VMware Cloud Disaster Recovery. Nie przetestować ją może technicznie, ale pokazać Wam, z czego ona się składa, jakie komponenty nas kosztują, w jaki sposób jesteśmy za nie charge'owani i czy to jest najlepsze rozwiązanie jako rozwiązanie Disaster Recovery. Śmiem twierdzić, że nie jest najlepszym, albo nie jest najlepszym dla wszystkich wariantów, dla wszystkich możliwych scenariuszy, ale myślę, że jest godną rozważenia usługą i godnym rozważenia produktem. Jeżeli myślicie o rozwiązaniach Disaster Recovery dla swoich środowisk, proponuję rozważyć również to, wziąć pod uwagę i przekalkulować. Dzięki bardzo, pozostajemy w kontakcie.